Piotr Adamek, firma ProSat. Konrad Szygieł, serwis Szyman. Witamy serdecznie. Dzisiaj kolejny materiał serwisowy z kategorii zdalnie sterowana skarpowa kosiarka Ecotech H27 Panther. W tym materiale skupimy się na pewnych zdarzeniach dotyczących uruchamiania i pracy tym urządzeniem, które wynikają głównie z pewnych luk w pamięci operatorów, których szkolimy na etapie wydawania tej maszyny, niedokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi urządzenia oraz nie dostosowywania się do pewnych zaleceń, podstawowych zaleceń związanych z obsługą, konserwacją i serwisowaniem tej maszyny. Na potrzeby filmu szkoleniowego wskażę Państwu podstawowe podzespoły maszyny. Zacznijmy od serduszka. Silnik, chłodnica oleju hydraulicznego. Przejdziemy do akumulatora. W tym miejscu pod tłumikiem mamy umiejscowiony akumulator. Tutaj mamy skrzyneczkę bezpieczników i przekaźników, czyli te dwie śruby. Pokrywka. W pokrywce mamy legendę. Kolejna osłona. No i jesteśmy przy bezpiecznikach. Wrócimy do nich w późniejszych filmach. Chciałem wskazać, gdzie one są. Kolejnym elementem będą siłowniki hamulców, czyli tutaj jest jeden, tutaj mamy drugi. W tym elemencie mamy silnik hydromotor, czyli to jest główny napęd. Tu jest jeden, tam jest drugi. I z tej strony maszyny zapraszam, jeszcze pokażę pompę hydrauliczną. Tutaj jest pompa, która odpowiada za napęd całej maszyny. Ok, rozpoczniemy od wskazania zdarzeń związanych bezpośrednio z uruchamianiem maszyny i przejdziemy sobie tutaj na zbliżenie na pilota. Takie najbardziej elementarne problemy, zdarzenia, które się pojawiają, to jest tak: włączony przełącznik załączania noży, czyli jeżeli ten przełącznik jest ustawiony w pozycję on, nie uruchomimy maszynę, więc pamiętamy zawsze, żeby ten przełącznik był ustawiony w pozycję off. Kolejna rzecz, przełącznik do aktywowania dodatkowych przystawek hydraulicznych, jeżeli on jest w pozycji do góry, to również nie uruchomimy maszyny. Kolejne zdarzenie, które dosyć często się pojawia i też wynika z ignorancji dotyczącej podstaw obsługi maszyny czy jej uruchamiania. Wciśnięte grzyby na maszynie, teraz jest wciśnięty, na maszynie lub na pilocie, więc musimy te grzyby odblokować, przekręcając je w prawo. No i bezpośrednio w sytuacji, gdy już te grzyby mamy załączone i dalej maszyna nam nie chce się uruchomić, możemy jeszcze spojrzeć sobie na bezpiecznik związany bezpośrednio z tymi czerwonymi grzybami, a jest to bezpiecznik F7.5A. Po zdjęciu osłony możemy sobie tutaj spojrzeć. F7.5A to jest drugi bezpiecznik od dołu. Wymieniamy ten bezpiecznik i wtedy już nie powinniśmy mieć problemu z uruchomieniem w kontekście czerwonych grzybów, czyli tych przycisków automatycznego stopu. Kolejne dwie rzeczy związane bezpośrednio z akumulatorami, ponieważ tych akumulatorów mamy dwa w urządzeniu. Jeden akumulator jest bezpośrednio związany z pilotem zdalnego sterowania, tych akumulatorów mamy dwa, więc pierwsza rzecz może być rozładowany akumulator pilota, więc w tej sytuacji możemy awaryjnie skorzystać z drugiego akumulatora, oczywiście jeżeli mamy go naładowanego. Natomiast maszyna będzie nam dawać powiadomienie dźwiękowe, że ten akumulator jest rozładowany, będzie się lampka tutaj świecić na czerwono. Widzimy, teraz się świeci na zielono, jak jest rozładowany, będzie się świecić na czerwono. No i kolejna rzecz w kontekście akumulatorów, mówimy o akumulatorze samej maszyny. To jest akumulator 12V, więc w sytuacji, gdy maszyna nie chce nam uruchomić, możemy też tutaj diagnozować przy tym akumulatorze, czy nie jest rozładowany. Piotr zwrócił uwagę na zdarzenia, które wynikają z nieprawidłowej obsługi, ale też mogą wynikać z elektryki. A ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na mechaniczną stronę. Jeżeli nie chce nam maszyna się uruchomić, sprawdźmy przede wszystkim, czy mamy paliwo. Czy mamy drożny filtr paliwa. Czy po połączeniu maszyny z pilotem pracuje nam pompa. Usłyszymy charakterystyczny dźwięk. Kolejnym zdarzeniem, które powoduje zatrzymanie maszyny podczas pracy, jest sytuacja, gdzie spadł, zerwał się pas napędu pompy hydraulicznej. W kolejnym filmie pokażemy, jak taki pas zakładać.
może się zdarzyć sytuacja, że podczas jazdy nagle bez Państwa ingerencji maszyna sama skręci. W takim wypadku zatrzymamy maszynę i będziemy szukali ciała obcego w układzie napędowym, w gąsienicy. Czyli no kamień, wpadnie nam kamień, zablokuje nam jedną gąsienicę, maszyna skręci. Jeżeli wykluczycie Państwo tą ewentualność, że gąsienice są dobrze napięte, nie ma tych ciał obcych, to będziemy musieli poszukać w hydraulice, czyli sprawdzić poziom oleju, bo zbyt niski poziom oleju też spowoduje taką reakcję. No i kolejną rzeczą to może być zwarcie gdzieś na przewodach instalacji elektrycznej, przetarcie. Zwarcie tych przewodów może powodować zatrzymanie jednej gąsienicy, co będzie skutkowało skręcaniem maszyny podczas pracy. W sytuacji, kiedy maszyna pracuje prawidłowo, chcemy włączyć noże i nie mamy reakcji, rozpoczynamy od diagnozowania tego zdarzenia. Sprawdzamy, czy mamy paski napędu noży, jak pracuje napinacz pasów napędu noży. Jeżeli te elementy pracują prawidłowo, kolejną rzeczą jest wtyczka do sprzęgła noży, która mogła się wypiąć z drgań. I jeszcze jedną rzeczą jest bezpiecznik napędu noży, to jest bezpiecznik F3 10 A. Należy to sprawdzić. Podczas pracy zauważamy, że nie mamy regulacji wysokości cięcia. Zaczynamy diagnozę. Wyłączamy silnik, sprawdzamy, czy między układ tnący a ramę maszyny nie dostało się jakieś ciało obce, kamień, kawałek drewna. Jeżeli to sprawdziliśmy, sprawdzamy bezpiecznik F2 20A. Omówmy teraz kolejną sytuację związaną z blokadą gąsienicy, czyli najbardziej oczywista sprawa, ciało obce w układzie jezdnym. Kolejna rzecz, wygięty goleń, zużyte łożyska rolek, zerwane szpilki na kielichu lub zerwany klin na hydromotorze. Kolejna rzecz, z którą spotykamy się w kontekście obsługi tego urządzenia, dotyczy samoistnego, delikatnego znoszenia maszyny albo w lewo, albo w prawo podczas jazdy. No i tutaj mamy banalną rzecz. Patrząc na pilota, tutaj mamy potencjometr, którym możemy sobie niezależnie regulować prędkość jednej gąsienicy względem drugiej, więc w tym miejscu mamy ustawienie takie, że maszyna ma jechać prosto. Zdarza się czasem, że gdzieś, nie wiem, poleci operatorowi ręka czy palec i ten potencjometr odsunie się w lewo i w prawo, no i wtedy, jak możemy się domyślić, maszyna będzie nam znosiła tor jazdy albo w prawo, albo w lewo. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście znoszenia maszyny, to jest nieprawidłowa regulacja napięcia jednej gąsienicy względem drugiej, tak? Więc warto sobie przed wyjazdem z bazy sprawdzić napięcie jednej gąsienicy i drugiej. Może się okazać, że na przykład pod wpływem dostania się tam jakiegoś ciała obcego spowodowało to obluzowanie jednej gąsienicy, więc sprawdzamy napięcie gąsienicy. Kolejna rzecz, jeżeli dalej nam maszynę znosi, patrzymy sobie na hamulce, czy one się w takim samym zakresie zamykają bądź otwierają. No i na sam koniec, rzecz również banalna, najczęściej dochodzi do niej w sytuacji, gdy mamy jakieś zdarzenie skutkujące uszkodzeniem mechanicznym, wycieki w hydraulice. Jeżeli zdarza nam się usłyszeć, że maszyna pracuje według naszego mniemania zbyt głośno, szukamy dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, nieszczelność układu wydechowego. Do tych nieszczelności najczęściej dochodzi w sytuacji, gdy na przykład maszyna uderzy w jakiś twardy obiekt, czyli mówimy o uszkodzeniu mechanicznym. No i kolejna rzecz, wypracowane łożyska w układzie tnącym. Tych łożysk mamy tutaj dwa. Jeżeli one są mocno wypracowane, no to będziemy słyszeć wyraźnie, że ta maszyna pracuje głośniej. Kolejne zdarzenie, z którym spotykamy się, a które jest łatwe do zdiagnozowania, oczywiście jeżeli wiemy, co diagnozować i jak, są nadmierne wibracje urządzenia. No i dlaczego jesteśmy znowu przy tej listwie? No bo to jest najczęstsza przyczyna tych wibracji. Wypracowane końcówki noży, nierównomiernie naostrzone te końcówki, wypracowana listwa, zjechane łopaty.
To wszystko powoduje, że przy dużej prędkości obrotowej ta maszyna, jeżeli jest nieodpowiednio wyważona, bądź te elementy są wypracowane, będzie generować wysoki poziom wibracji. W odniesieniu do układu tnącego pamiętajmy również o pasach napędowych. Tych pasów napędowych tutaj pod tą osłoną mamy 2 i one też mają prawo się wypracować, szczególnie jak maszyna pracuje pod dużymi obciążeniami w bardzo specyficznym terenie. No i w odniesieniu do bardzo specyficznego terenu kolejną przyczyną wysokich wibracji czy nienaturalnych wibracji urządzenia mogą być obluzowane śrubunki. Mówię o tym dlatego, że pracujemy w bardzo specyficznych warunkach, w bardzo ciężkich warunkach. Często gdzieś na skarpach znajdują się jakieś korzenie. Szczególnie wtedy zwracamy na to uwagę, jeżeli operator wie, że kilkunastokrotnie w ciągu dnia maszyną w coś uderzył, o coś zahaczył, gdzieś zjechał w jakiś przepust. Na to szczególnie powinien zwrócić uwagę. W dzisiejszym materiale nie pokazaliśmy niczego odkrywczego. Zasadniczo przekazaliśmy wszystkie te informacje, które przekazywane są na etapie szkolenia i wydawania maszyny. Więc dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Poniżej opisu do tego filmu znajdziecie również odnośniki do naszych social mediów, do których subskrypcji już teraz serdecznie zapraszamy. Piotr Adamek, firma ProSat. Konrad Szczygiel, serwis Szymanów. Ecotech H27 Panther.